Wyobraź sobie, że twoje nazwisko to nie tylko zbiór liter, że to cicha odpowiedź na pytanie, które zadają sobie historycy od wieków. Skąd przyszli? Polska przez stulecia rozciągała się od bałtyckich brzegów po stepy pontyjskie, od podhalańskich hal po kresowe lasy pełne bursztynowej mgły. Każdy jej zakątek rodził inny typ człowieka, inną mowę, inny sposób walki, inny sposób modlitwy. I kiedy te ziemie zaczęły przydzielać swoim mieszkańcom nazwiska, wiele z nich zachowało w sobie ślad miejsca, z którego rodzina wywodziła swój ród. Nazwiska, które dziś omówimy, mogą kryć w sobie informację cenniejszą niż niejedna metryka. Mogą wskazywać, skąd przybyli twoi przodkowie. Zanim jednak wyruszymy w tę podróż przez krainy dawnej Rzeczypospolitej, mamy ważną prośbę. Większość z was ogląda ten kanał przez telewizor i wiemy, że z telewizora trudno kliknąć subskrypcję. Jeśli ta historia was poruszyła, najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest podzielenie się tym filmem z kimś bliskim. Każde udostępnienie pozwala tym zapomnianym historiom dotrzeć do nowych ludzi. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Zacznijmy od fundamentu. W dawnej Polsce nazwiska nie były tym, czym są dziś. Przez wieki człowiek funkcjonował z imieniem i ewentualnie przydomkiem. Dopiero rozbudowa handlu, prawa podatkowego i kościelnej biurokracji wymusiła bardziej trwałe oznaczenie. Coś, co przeżyje pokolenie i powie potomkom, skąd dany człowiek pochodzi, kim był jego ojciec albo skąd przybył. I tak zrodziły się setki nazwisk od miejscowych. Nazwisk, które dosłownie wbudowały geografię w tożsamość rodziny. Szlachta zaczęła ten proces jako pierwsza, już od XV wieku. Chłopstwo i mieszczaństwo dołączyło dopiero w XVIII i XIX wieku. Ale kiedy dołączyło, szło śladem tej samej zasady. Nazwisko mówiło, skąd jesteś. Zrozumienie tej zasady pozwala nam dziś otworzyć pewien nieoczekiwany kod. Jeśli twoje nazwisko brzmi jak przymiotnik, jak określenie miejsca, jeśli kryje w sobie echo krainy, rzeki, gór albo pogranicza, jest szansa, że przodkowie twojego rodu naprawdę stamtąd przyszli. Lub że właśnie tam byli tak głęboko zakorzenieni, że ich tożsamość zrosła się z ziemią i przeszła na imię. Zaczynamy. Pierwsze nazwisko przenosi nas w serce dawnej Polski, do Małopolski, do miast oplecionych murami jak korony. Krakowski, a w żeńskiej formie krakowska, to jedno z tych nazwisk, które historia polska zapisała jak pieczęć najwytworniejszej proweniencji. Przez stulecia Kraków był stolicą Królestwa Polskiego, siedzibą Wawelu, miejscem koronacji i ostatnich namaszczonych pożegnań monarchów. Człowiek, który przychodził z Krakowa albo z okolicznych ziem małopolskich, nosił ze sobą, świadomie lub nie, pewien rodzaj godności. Krakowski jako nazwisko mogło powstawać na kilka sposobów. Jako opis przybysza z Krakowa, który osiadał w nowym miejscu i był rozpoznawany przez sąsiadów jako ten z Krakowa, albo jako oznaczenie więzi szlachcica z kasztelanią krakowską lub ziemią krakowską. Przymiotnik krakowski w dokumentach z XVI i XVII wieku pojawia się nie tylko jako określenie geograficzne, ale i prestiżowe. Krakowskie cechy rzemieślnicze były jednymi z najstarszych w Polsce. Krakowiak jako mieszkaniec był figurą o rozpoznawalnym statusie społecznym i kulturowym. Jeśli twoja rodzina nosi to nazwisko, jej korzenie mogą tkwić w tej szczególnej, południowej połaci polskiej ziemi, gdzie pod murami Wawelu kształtowała się przez wieki dusza kraju. Z południa przenosimy się jeszcze wyżej, w obszar, gdzie polszczyzna miesza się z gwarą tak melodyjną, że brzmi jak śpiew. Góral i góralski to nazwiska, które nie pozostawiają wątpliwości co do swojego znaczenia. Góral to dosłownie człowiek gór. Ale historia tego słowa jest znacznie bogatsza niż sama etymologia. Górale polscy, zamieszkujący Podhale u stóp Tatr, to społeczność, która ukształtowała się przez wieki jako wyjątkowo złożona. Ich kultura wyrosła z przemieszania kilku fal osadniczych. Pierwotnej polskiej osady z czasów Kazimierza Wielkiego, który w XIV wieku nadawał ziemię w nowotarskiej Królewszczyźnie, oraz późniejszej migracji pasterzy wołoskich przybyłych z Bałkanów przez łuk Karpat w XV i XVI wieku. Ci ostatni
Wnieśli w kulturę górali elementy niemal egzotyczne jak na polskie warunki. Charakterystyczne wzory wycinanki, rodzaj wytrzymałej rasy koni zwanych wałachami, a nawet muszelki zdobące do dziś góralskie kapelusze. Drewniany kościółek w Dębnie w ziemi nowotarskiej, zbudowany w XV wieku bez jednego gwoździa, z bali modrzewiowych i jodłowych, jest jednym z najpiękniejszych materialnych świadectw tej kultury. Góralski jako nazwisko rodziło się zatem w miejscu, gdzie pasterstwo, zbójnictwo i pobożność tworzyły nierozerwalną trójcę. Jeśli twoi przodkowie nosili to imię, ich historia zaczyna się gdzieś między Tatrami a Gorcami, w dolinach pachnących żywicą i dymem z ogniska. Schodzimy teraz z gór ku morzu, ku ziemi, która nigdy nie była łatwa do zdefiniowania. Kaszubski to nazwisko, za którym kryje się jeden z najbardziej niezwykłych przypadków przetrwania tożsamości kulturowej w europejskiej historii. Kaszuby, region w północnej Polsce, na Pomorzu Gdańskim, przez stulecia były areną nieustannego zderzenia kultur polskiej, niemieckiej, pruskiej i własnej kaszubskiej. Kaszubi posługują się językiem kaszubskim, który od 2005 roku ma status oficjalnego języka regionalnego w Polsce, jedynego takiego w całym kraju. Za najstarszy tekst zawierający cechy kaszubskie uznaje się zapisy gospodarcze ze Starych Brus Kołobrzeskiej, sporządzone w roku 1042. Człowiek zwany Kaszubskim mógł być albo przybyłym na inne ziemie Kaszubą, albo kimś, kto miał więzi z tym szczególnym regionem nadmorskim. Charakterystyczne dla kaszubskich nazwisk jest zjawisko zwane zbiorowym występowaniem. W jednej wsi można było spotkać wiele niespokrewnionych ze sobą osób o tym samym nazwisku, bo przydomki powstawały oddolnie, od rysów terenu, rybackich tradycji albo lokalnych przezwisk. Grólkowski, Narloch, Trzebiatowski. To przykłady słów, które nie brzmią jak inne polskie nazwiska, bo nie są polskie w tradycyjnym sensie. Są kaszubskie. A Kaszubski nosi w sobie echo tej właśnie granicy, tego miejsca, gdzie Bałtyk spotyka się z polskim duchem oporu. Opuszczamy wybrzeże i kierujemy się ku wschodowi, ku ziemiom, które przez stulecia były najpiękniejszym i najtragiczniejszym rozdziałem polskiej historii. Podolski to nazwisko zakorzenione w Podolu, krainie historycznej leżącej na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, stanowiącej przez wieki integralną część Rzeczypospolitej obojga narodów. Podole, kraina żyznych czarnoziemów, zamków wzniesionych na urwistych skałach nad Dniestrem, nieskończonych stepów przecinanych przez tatarskie szlaki najazdów, była przez XVI i XVII wiek jednym z największych skarbów korony polskiej. Zamek w Kamieńcu Podolskim, zbudowany na wysokiej skale nad rzeką Smotryczem, przez dziesięciolecia uchodził za twierdzę nie do zdobycia. I przez długi czas rzeczywiście był. Szlachta osiadła na Podolu kształtowała swą tożsamość w ciągłej konfrontacji z zagrożeniem tatarskim, kozackim, tureckim. Człowiek z Podola był formowany przez pogranicze w samym rdzeniu swej istoty. Kiedy po rozbiorach i późniejszych wojennych zawieruchach Polacy musieli opuszczać tę ziemię, wiele rodzin podolskich przeniosło się na zachód, niosąc ze sobą swoje nazwisko jako jedyną ocalałą mapę miejsca, które utracili. Podolski jako nazwisko zachowuje w sobie pamięć tych kresowych dworów, tych klasztornych ogrodów nad Dniestrem, tego świata, który zniknął, ale który wciąż żyje w nazwisku. Zatrzymajmy się przez chwilę na czymś, co może was zaskoczyć. Bo kiedy słyszycie słowo Mazur, myślicie zapewne o mieszkańcu Mazowsza, o tańcu Mazurze albo o gwiazdozbiorze nazw z centralnej Polski. Ale Mazurski to coś innego. To nazwisko bywało łączone z regionem Mazur, Prus Wschodnich, tej szczególnej krainy jezior i borów, gdzie przez wieki żyli potomkowie polskich osadników z Mazowsza, którzy przez setki lat zachowywali język i kulturę przodków w obliczu germanizacyjnego nacisku ze strony państwa pruskiego. Mazurzy, jak ich nazywano, wywodzili się głównie z chłopów mazowieckich, którzy od XII wieku osiedlali się w południowej części ziem pruskich. Mówili gwarą mazurską, bliską dialektowi mazowieckiemu, i posługiwali się językiem polskim w kościele i szkole aż do końca XIX wieku, kiedy to szkoły pruskie zaczęły systematycznie wypierać polszczyznę. Żył wśród nich Gustaw Gizewiusz.
Polski działacz i folklorysta, który w pierwszej połowie XIX wieku wydawał polskie podręczniki dla Mazurów, tłumacząc na mazurski między innymi przyjaciela młodzieży, by walczyć z postępującą germanizacją. Nazwisko Mazurski bywało nadawane człowiekowi, który przychodził z tej krainy lub miał z nią wyraźne rodzinne związki. Kryje więc w sobie historię o oporze kulturowym, językowym, cichym, ale niezłomnym. Jesteśmy teraz w połowie naszej podróży. Do tej pory przemierzyliśmy południe, morze, podolskie stepy i mazurskie bory. Ale te ziemie to tylko część opowieści, bo w głębi kraju, tam, gdzie Wisła i Noteć znaczą granice żyznych równin, istnieje region, którego historia kształtowała Polskę jeszcze zanim Polska miała swoją nazwę, a kolejne nazwiska prowadzą nas ku ziemiom zapomnianym, pograniczom zamazanym i krainom, w których historia płynęła jak rzeka pod lodem, niewidoczna, lecz wciąż żywa. Kujawski to nazwisko zakorzenione w Kujawach, jednym z najstarszych i najważniejszych regionów historycznych Polski. Kujawy, leżące w centralnej Polsce między Wisłą a Notecią, to kraina, na której stwierdzono jedne z najstarszych śladów osadnictwa w całym kraju, sięgające neolitu i kultury łużyckiej. Etymologia nazwy Kujawy wywodzi się od staropolskich słów kui i kujati, oznaczających wicher i równinny teren narażony na silne podmuchy. To nie jest przypadek. Kujawy to kraina otwarta na niebo, pozbawiona naturalnych granic, co przez tysiąclecia czyniło ją zarówno żyzną kolebką osadnictwa, jak i areną nieustannych walk o posiadanie. Z Kujawami ściśle związane było plemię Goplan, których ośrodkami były Gniezno i Kruszwica. To właśnie z tej ziemi wyrosła kujawsko-gnieznieńska oś, wokół której kształtowało się pierwsze państwo Piastów. Człowiek noszący nazwisko Kujawski niósł w sobie ślad tej pierwotności. Związku z ziemią, która była polska jeszcze zanim słowo Polska weszło do ludzkich ust. Żyzne gleby, solne źródła, grody obronne nad rzekami – to był świat pierwszych Kujawiaków. I ten świat do dziś żyje w tym nazwisku. Śląski i Ślązak to dwa oblicza tego samego pogranicza. Może najbardziej złożonego kulturowo ze wszystkich polskich regionów. Śląsk przez całe średniowiecze był integralną częścią piastowskiej Polski, ale w XIV wieku przeszedł pod panowanie korony czeskiej, a potem Habsburgów i Hohenzollernów. Przez kolejne stulecia śląska tożsamość kształtowała się w obliczu Niemczyzny, czeskiego wpływu i własnej, niezbywalnie słowiańskiej korzeniowości. Autochtoni śląscy, prawdziwi Ślązacy, rozwinęli kulturę wyraźnie odrębną od sąsiednich regionów. Własne gwary, własną architekturę, własne pieśni i obyczaje, które przetrwały wieki zmieniających się suwerenów. Poczucie tożsamości śląskiej było tak silne, że nawet w XIX wieku, kiedy pruska germanizacja wkraczała do szkół i urzędów, górnośląskie wsie zachowywały polskie pieśni kościelne i mazurskie tańce przy weselach. Człowiek zwany Ślązakiem lub Śląskim na ziemiach centralnej czy wschodniej Polski był kimś przybywającym z daleka, z krainy za Odrą albo za Brynicą, krainy, która mówiła nieco inaczej, ale czuła się głęboko polska. Dzisiejsi nosiciele tego nazwiska mogą wywodzić swą linię właśnie z tych śląskich migrations, rodzin, które ominęły wojny lub granice i zabrały ze sobą swój rodowy znak. Żmudzki to jedno z tych nazwisk, które od razu przenoszą nas w inny czas i inne przestrzenie. Ku dawnej Litwie, ku legendarnemu księstwu żmudzkiemu, ku ziemiom między Niemnem a Bałtykiem. Żmudź, po łacinie Samogizia, była ostatnią pogańską krainą Europy. Jej mieszkańcy trwali przy starych bogach, przy świętych gajach i rytualnych ogniskach jeszcze długo po chrzcie Polski. Dopiero w 1414 roku, na mocy Unii Chorodelskiej, ziemie żmudzkie zostały formalnie włączone do chrześcijańskiego świata zachodniego. Żmudzini słynęli z niezależności ducha i uporu. Przez dziesięciolecia stawiali opór zakonowi krzyżackiemu, który chciał ich zawłaszczyć, i przez dziesięciolecia odrzucali narzuconą im wiarę, wracając do starych obyczajów, gdy tylko misjonarze odwracali wzrok. W Polsko-Litewskiej Rzeczypospolitej starosta żmudzki był urzędem wyjątkowym.
jednym z nielicznych, który nosił tytuł zakorzeniony w etnicznej tożsamości ziemi. Człowiek zwany Żmudzkim na polskich ziemiach był najczęściej szlachcicem lub urzędnikiem, który miał powiązania z tą odległą, tajemniczą krainą nad Niemnem. Jeśli to nazwisko kryje się w twoim rodzie, może ono prowadzić nie tyle do polskiego dworu, ile do starego litewskiego dębu, przy którym jeszcze w XV wieku składano ofiary dawnym bogom. Wołyński to nazwisko, które brzmi jak pieśń elegii. Wołyń, rozległe równiny między Bugiem, Prypecią i Choryniem, był przez stulecia krainą zamków i klasztorów, puszcz i rzecznych rozlewisk, wieloetnicznego tygla, w którym Polacy, Rusini, Żydzi i Ormianie żyli obok siebie przez setki lat. Był też krainą wielkich rodów magnackich, wiśniowieckich, ostrogskich, zasławskich. Zamek w Łucku, stolica Wołynia, pamiętał czasy Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły, którzy w 1439 roku zorganizowali tu jeden z najważniejszych kongresów dyplomatycznych późnego średniowiecza, zwany Zjazdem Łódzkim. Szlachta wołyńska wyrobiła sobie przez wieki głęboki zmysł granicznych kompromisów. Żyjąc na styku cywilizacji, musiała być jednocześnie polska i otwarta, katolicka i tolerancyjna wobec prawosławia, twarda i elastyczna. Kiedy po rozbiorach i tragicznych wydarzeniach XX wieku Polacy musieli opuścić Wołyń, wiele rodzin przywędrowało na ziemię zachodnie z samym nazwiskiem, jako jedynym zachowanym skarbem. Wołyński nosi w sobie tamtą utratę i tamtą pamięć. Nosi w sobie zamek w Łucku, poranną mgłę nad Bugiem i wierność ziemi, która już nie istnieje w granicach, jakie pamiętali ich pradziadowie. Podlaski to nazwisko, za którym kryje się może najbardziej wielokulturowy spośród wszystkich polskich regionów. Podlasie, kraina leżąca między Mazowszem, Litwą i Rusią, było przez stulecia miejscem nieustannego przenikania się etnosów i wyznań. Polscy Mazowszanie i ruska ludność prawosławna spotykali się tu z litewskimi kolonizatorami, tatarskim osadnictwem i żydowskimi kupcami. Historycy opisują Podlasie jako obszar podzielony na 3 główne strefy etniczne: polską na zachodzie, ukraińską na południowym wschodzie i białoruską na północnym wschodzie. Przy czym każda z tych stref miała swój własny rodzaj nazwiskotwórczej logiki. Na zachodnim Podlasiu dominowały nazwiska patronimiczne w stylu mazowieckim, z sufiksami owicz i ewicz. Na wschodzie przeważały formy wschodniosłowiańskie kończące się na uka, czuk i ko. Nazwisko Podlaski, nadawane przybyszowi z tych ziem lub zakorzenionej w nich rodzinie, nosiło w sobie ślad tej niezwykłej złożoności. Człowieka, który przez samo miejsce swojego urodzenia był jednocześnie wielu kultur, a żadnej do końca. Województwo podlaskie uformowało swój ostateczny kształt terytorialny podczas reformy z lat 1565–1566, kiedy podzielono go na ziemię drohicką, mielnicką i bielską, włączone do korony w roku 1569. To miejsce, gdzie granice były zawsze tymczasowe, ale ludzie bardzo trwali. Wiślański to nazwisko rzadsze, ale niezwykle wymowne. Wisła, najdłuższa rzeka Polski, kręgosłup geograficzny i symboliczny całego kraju, nadawała tożsamość nie tylko miastom i wsim leżącym nad jej brzegami, ale i ludziom, których losy splecione były z jej nurtem. Człowiek zwany Wiślańskim mógł wywodzić się z dowolnego z wielu etapów Wisły. Z krakowskiej Małopolski, gdzie rzeka bierze swój bieg wśród górskich polan, z sandomierskiego pogranicza, gdzie przecina wyżyny pełne kredowych wzgórz, z mazowieckiego rozlewiska, gdzie rozszerza się w majestatyczną równinę, aż po gdańskie ujście, gdzie wtapia się w Bałtyk. Wisła była arterią handlową. Flisakami spławiano nią drewno i zboże od Krakowa po Gdańsk, przez całe wieki tworząc żywą sieć wymiany między regionami. Człowiek żyjący z rzeki, przy rzece, z powodu rzeki, stawał się jej imiennikiem. Wiślański to nazwisko, które w sobie samym zawiera całą Polskę, bo Wisła była Polską. Od pierwszych grodów piastowskich po gdańskie kotwice hanzeatyckich okrętów. Sandomierski to nazwisko nieco rzadkie, ale osadzone w jednym z najpiękniejszych zakątków dawnej Rzeczypospolitej. Sandomierz
Miasto na skarpie nad Wisłą, stolica dawnej ziemi sandomierskiej, był przez średniowiecze jednym z ważniejszych ośrodków polskiej kultury i władzy. Już w XII wieku miał tu siedzibę jeden z książąt piastowskich. W XIII i XIV wieku mieściła się tu kancelaria i skarbiec korony. Kolegiata sandomierska, wzniesiona w XIV i XV wieku, stoi do dziś jako świadek tamtego znaczenia. Sandomierska ziemia szlachecka była areną licznych sejmów i sejmików, miejscem, gdzie decyzje o losach Rzeczypospolitej bywały podejmowane przy głośnych dyskusjach w karczmach i cicho w zakrystiach. Człowiek zwany Sandomierskim, czy to jako przybyły z tych stron, czy urodzony w rodzinie o długich korzeniach w tej ziemi, nosił ze sobą cień tej wagi. Jeśli to nazwisko pojawia się w twoim rodzie, warto spojrzeć na mapę i odszukać skarpę nad Wisłą, bo może właśnie stamtąd, spośród tych białych wzgórz i lesowych jarów, pierwsi nosiciele twojego nazwiska ruszyli w świat. Pomorski to nazwisko, za którym otwiera się widok na Bałtyk i na historię, która nie miała łatwych rozdziałów. Pomorze, rozległy obszar wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, przez stulecia było przedmiotem rywalizacji między Polską, Danią, Niemcami i zakonem krzyżackim. Gdańsk, Szczecin, Kołobrzeg to były miasta, które zmieniały przynależność jak flagi na masztach okrętów. Polska Piastów pierwotnie rozciągała się na Pomorze, ale już w XI i XII wieku zachodnia część wyłamała się z jej obrębu. Gdańskie Pomorze powróciło pod polską suwerenność w roku 1496 na mocy pokoju toruńskiego, po 13 latach wojny trzynastoletniej, jednej z najdłuższych wojen średniowiecznej Europy, toczonej nie przez monarchów, lecz przez mieszczan i szlachtę, którzy sami finansowali własne oswobodzenie. Człowiek zwany Pomorskim na polskich ziemiach był często kimś, kto przyszedł stamtąd, z miast portowych, z rybacich wsi, z ziemi, gdzie wiatr z nadmorza wsiąkał w mury zamków. Jeśli to nazwisko żyje w twojej rodzinie, korzenie mogą prowadzić ku temu osobliwemu pobrzeżu, gdzie historia pisana była w języku kilku narodów jednocześnie. I dotykamy wreszcie Warmii, tej skromnej, leśnej krainy na wschodnim Pomorzu, którą przez stulecia zamieszkiwali polskojęzyczni mieszkańcy pod władzą biskupów warmińskich. Warmiński i Warmiak to nazwiska, które kryją w sobie opowieść o enklawie, krainie, która przez całe wieki Prus książęcych zachowywała swój odrębny charakter. Była stolicą diecezji warmińskiej, zarządzanej przez biskupów książąt i stanowiła wyspę polskiego katolicyzmu pośród protestanckich Prus. Tu, w zamku w Lidzbarku Warmińskim, mieszkał i pracował Marcin Kromer, historyk i dyplomata XVI wieku. Tu, w katedrze we Fromborku, pochowany jest Mikołaj Kopernik, który spędził znaczną część życia na ziemiach warmińskich. Człowiek z Warmii, Warmiak był kimś, kto dorastał w tym szczególnym świecie. Nie do końca pruskim, nie do końca polskim w administracyjnym sensie, ale głęboko katolickim i głęboko zakorzenionym w tradycji, która sięgała misji chrystianizacyjnych XIII wieku. Jeśli twoje nazwisko niesie w sobie echo Warmii, może ono prowadzić do tych leśnych jezior, tych gotyckich kościołów z czerwonej cegły i tego cichego oporu wobec przemijania. 15 nazwisk, 15 krain. Ale co je łączy? Łączy je zasada, która działała przez wieki w całej dawnej Rzeczypospolitej. Geografia kształtowała człowieka, a człowiek kształtował swoje imię. Mazowsze rodziło inny typ szlachty niż Podole. Kujawy inaczej rozumiały ziemię niż Warmia. Kaszuby inaczej pamiętały morze niż Wołyń pamiętał step. I kiedy te różne światy musiały w końcu znaleźć sposób na zapisanie siebie dla potomnych, skorzystały z najprostszego narzędzia, jakie miały. Ze słowa, które mówiło, skąd się jest. Dlatego jeśli twoje nazwisko brzmi jak kraina, jak region, jak rzeka, jak kres, może ono kryć w sobie coś więcej niż tylko dźwięk. Może kryć mapy, których nie ma już w atlasach. Może kryć miejsca, które zmieniły granice, ale nie zmieniły pamięci. Może kryć przodka, który stał na rozdrożu i wybrał drogę, dzięki której dziś ty tutaj jesteś. Nazwisko jest mapą. Trzeba tylko wiedzieć, jak je czytać. Uwaga!
Treść tego materiału ma charakter popularyzatorski i kulturowo-historyczny. Wspólne nazwisko nie oznacza wspólnego pochodzenia. Ta sama forma mogła powstawać niezależnie w wielu regionach i w różnych epokach. Jeśli szukasz pewnych informacji o swoich korzeniach, skonsultuj się z zawodowym genealogiem lub skorzystaj z zasobów archiwów państwowych. W kolejnym odcinku zajmiemy się czymś, co może być jeszcze bardziej zaskakujące. Istnieje w Polsce pewna grupa nazwisk, które niosą w sobie ślad nie regionu, lecz religii. Nie miejsca, lecz powołania. Nazwisk, które mówią: mój przodek służył nie królowi, lecz czemuś wyższemu. O tych nazwiskach i o świecie, który je zrodził, opowiemy Wam następnym razem.